Kiedy zaczynałeś pić kawę, jedna filiżanka robiła robotę. Byłeś skupiony, pobudzony, działało, a teraz pijesz drugą, trzecią i dalej czujesz zmęczenie. To nie jest przypadek. I to nie znaczy, że kawa przestała działać. To znaczy, że twój mózg się nauczył, jak ją obejść. I za chwilę pokażę ci dokładnie jak i co możesz z tym zrobić. Zacznijmy od jednej ważnej rzeczy. Kofeina nie daje ci energii. Ona tylko blokuje uczucie zmęczenia. W twoim mózgu działa substancja o nazwie adenozyna. Im dłużej jesteś na nogach, tym więcej jej się zbiera i tym bardziej chce ci się spać. Kofeina działa jak fałszywy klucz. Wchodzi w miejsce adenozyny i blokuje jej działanie. Efekt? Nie czujesz zmęczenia, mimo że ono nadal tam jest. To trochę jak wyłączenie kontrolki paliwa w samochodzie. Auto nadal jest prawie puste, tylko tego nie widzisz. I teraz najważniejszy moment. Twój organizm nie jest głupi. Jeśli codziennie blokujesz adenozynę, to on zaczyna się dostosowywać. Tworzy więcej receptorów adenozyny, czyli więcej gniazdek, do których zmęczenie może się podłączyć. I nagle ta sama ilość kofeiny nie wystarcza. Efekt? Potrzebujesz coraz więcej kawy, żeby poczuć to samo. To jest dokładnie to, co nazywamy tolerancją. I to nie jest kwestia słabej kawy. To jest adaptacja twojego mózgu. Problem w tym, że kawa nie rozwiązuje zmęczenia. Ona tylko je przykrywa. Jeśli śpisz za mało, jesteś przeciążony albo masz nieregularny rytm dnia, to kofeina działa jak plaster na złamaną nogę. Na chwilę pomaga funkcjonować. Ale problem zostaje... No i dochodzimy do momentu, który zna prawie każdy. Nagły spadek energii. Crash. Kiedy kofeina przestaje działać, adenozyna, która cały czas się zbierała, uderza naraz. I nagle jesteś bardziej zmęczony niż wcześniej. To nie jest przypadek. To jest odbicie po sztucznym pobudzeniu. W tym miejscu większość osób robi 3 błędy. Pierwszy. Myśli, że więcej kawy to lepszy efekt, a to tylko pogłębia tolerancję. Drugi. Traktuje kawę jako rozwiązanie zmęczenia, zamiast sygnał, że coś jest nie tak. I trzeci. Zakłada, że kawa działa tak samo na każdego. Nie działa. Genetyka, sen, stres, to wszystko ma znaczenie. Dobra wiadomość jest taka, że to można odwrócić. Najprostsza rzecz – przerwa od kofeiny. Nawet kilka dni potrafi zauważalnie obniżyć tolerancję. Druga sprawa – ograniczenie ilości. Nie 5 kaw dziennie, tylko od 1 do 2 w konkretnych momentach. Rano twój organizm naturalnie się wybudza. Jeśli od razu wrzucisz kofeinę, szybciej zbudujesz tolerancję. I najważniejsze – sen i rytm dnia. Bo jeśli tego nie ogarniesz, to żadna ilość kawy nie pomoże. Zapamiętaj jedną rzecz. Kawa nie daje energii. Ona tylko chwilowo wycisza zmęczenie, a twój organizm z czasem się do niej przyzwyczaja i zaczyna ją neutralizować. Dlatego efekt słabnie. Jeśli chcesz lepiej ogarniać swoją energię, skupienie i sen, to zostaw suba, bo o tym właśnie jest ten kanał. A jeśli kawa już na ciebie nie działa, napisz w komentarzu, ile pijesz dziennie. Zobaczymy, gdzie jesteś na tej skali. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Tabletki Wiedzy.